Zobaczcie, moje cudowności. Moja ukochana anginka, geranium cytrynowe. Bardzo mi poszło do góry. Już taki krzak naprawdę wysoki się zrobił. Poczytałam, popytałam. Słuchajcie, dowiedziałam się, że mogę odciąć u góry i spróbować ukorzenić. I tak też zrobiłam. Ucięłam te kawałki. Mam takich 4. Wsadzam je teraz do wody. Będę czekać, patrzeć, czy się ukorzeniają i potem w ziemię. Myślę, że albo tu w tą donicę, albo w zupełnie nowe donice, żeby stworzyć nowy kwiat. Zobaczymy, zobaczymy. Dam Wam znać. Ciekawe, czy tak prosto jak piszą. Jestem i chciałam Wam zameldować, że operacja pobrania szczepek z mojego drzewka cytrynowego, geranium, powiodła się sukcesem. Zrobię Wam zbliżenie na korzonki. 4 sadzonki wsadzone tylko do wody. Siedziały kilka tygodni, dokładnie 3. Bez żadnych dodatków. Czysta, świeża woda. Pięknie ukorzenione. Tak więc macie przykład, jeżeli mi udało się zrobić taką rozsadę i ukorzeniłam bez problemu, o czym wszędzie wiadomo, że jest to prosta roślina i prosta w ukorzenieniu, ja to tylko potwierdzam. Jeżeli mi się udało, Wam się również uda. Zobaczcie, jakie mam zdrowe te szczepki. Nie ma nigdzie suchych, nie ma nic brązowego. Nic nie obrywałam. One są jędrne, pachną. Widać, że są mega zdrowe. Wyciągnę Wam jeszcze jakiegoś. Nie chcę uszkodzić, bo one są takie bardzo kruche. O, powiedzmy ten. Pewnie mi wszystkie wylecą. To nic, na tą chwilę nie zaszkodzi. Zobaczcie. Myślę, że 4-5 cm niektóre mają tych korzeni. O, tutaj popatrzcie ile. Tu jest duże, zdrowe. Troszeczkę pies mi przeszkodził, bo wołały się psy. Jeden był na zewnątrz, drugi w środku i mam nadzieję, że Was nie przestraszyło to szczekanie. Więc zrobiłam przerwę, żeby otworzyć. 3. szczepek. Czekajcie, bo jedną ręką to niezdarnie. Piękne, no sami zobaczcie, to są zdrowe szczepki. I to jest mój ostatni, chyba taka największa sadzonka. Zobaczcie. Jak na moje oko, wsadzę je już, nie chcę ich wysuszyć. Jak na moje oko, to są bardzo zdrowe szczepionki. I faktycznie, no nie, ja muszę 2 rękami to zrobić, bo nic z tego nie będzie. Doleję trochę wody. O, myślę, że będzie ok. Doleję trochę wody, bo już sobie wypiły sporo. Przygotuję sobie wszystko. Mam na myśli doniczki, dobrą ziemię i myślę, że jutro akurat mam wolne. Będę miała czas w weekend to zrobić. Zobaczcie. Naprawdę spoko. Fajnie się rozrosły. Korzonki zdrowe. Startuję z wsadzeniem do ziemi. Plan był jeden taki, że dosadzę sobie w tej donicy, którą już mam dużą geranium. Natomiast jest tu aż 4 sadzonki. Tamta donica nie jest mega wielka. Nie chcę zagłuszać dużej rośliny, więc idzie do nowych donic i będzie nowa rozsada, będzie kolejny kwiatek. Albo nawet 2. Zobaczcie. Warto było spróbować, bo naprawdę się udało. I widzicie, to, że taki kwiat jest dostępny w Polsce i żadna filozofia go posiadać, pójdziecie do sąsiadki, czy dostaniecie z rodziny, to nie znaczy, że tutaj jest taki od ręki. Po pierwsze, nigdzie nie mogłam znaleźć. Po drugie, te sadzonki pochodzą z kwiatka, którego kupiłam dokładnie w takiej formie. Dostałam zaszczepek bez korzonków, po prostu sam uszczyknięty zaszczepek od wspaniałych Polaków, których poznałam na grupie
i po prostu zapytałam, czy to mają, bo już byłam tak zdesperowana, nigdzie nie mogłam tego znaleźć, a bardzo chciałam tego kwiatka mieć. Oni mieli te kwiatki pewnie z rodziny przywiezione, chyba coś wspominali, przywiezione z Polski. Kwiatki się pięknie rozrosły. Słuchajcie, uszczyknęli mi takie szczypki i ja to potem też rozmnożyłam we wodzie i urosły mi takie piękne, taki duży, który mam tą roślinę matkę. Widać, że było dane od serca, bo naprawdę pięknie mi się rozrosły. I zobaczcie, jakie teraz mam z tego sadzonki. Warto się dzielić i zobaczcie, rozmnażam dalej. Może komuś też podam dalej i się komuś przyda, bo kwiatek jest mega. Polecam każdemu. Nastał ten dzień, że moje sadzonki geranium są gotowe. Pokazuję Wam donicę, do której będą sadzone. Biała z połyskiem, wytłaczany wzór. Kupiona w B&Q, niecałe 11 funtów. Jeśli chodzi o średnicę, jest to 16 cm. Ok, czyli sadzonki są ukorzenione, donica zakupiona. Idę po wypełnienie tej donicy i wracam do Was. Sadzimy geranium. Bardzo lubię geranium i ze względu na właściwości zdrowotne i w ogóle zapach, na olejki. Dlatego zależy mi bardzo, żeby przesadzanie i roślina udała się i zdrowo rosła. Będzie więc na bogato. Troszeczkę włożę rzeczy do tej donicy, żeby zmaksymalizować szansę na zdrową roślinę. Zaczynamy od kamyczków, które pomogą w drenażu. Troszeczkę na dno nasypię, na samo dno, ponieważ nie mam dziurek w tej donicy. Donica będzie stała w domu. Troszeczkę pomogę drenażem. Na drobne kamyczki dodam troszeczkę ziemi do wzrostu. Będzie miała różne mikroelementy, witaminy, mam nadzieję wszystko, czego będzie potrzebować moja roślina. Etap kolejny, dodaję kompost, który zostanie zmieszany z tą częścią ziemi, którą przed chwilą wsypałam. Jest to kompot organiczny, pewny. Dodam go troszeczkę. Niech sobie roślina pobierze z niego fajnie. I troszeczkę przemieszam łopatką, żeby się przemieszało z tą ziemią, którą dodałam przed chwilką. Pomyślałam, że jeszcze ubogacę im tutaj podłoże bananem, ogromnym źródłem potasu, wapnia. Jak sobie zdajecie sprawę, gnojówki, które robimy z bananów, mają bardzo nieprzyjemny zapach. Wiadomo, przetwarzają się i wytwarzają bardzo nieprzyjemny zapach stosowany na zewnątrz. Ale pomyślałam, przecież nie ma problemu, jeśli pokroję drobne kawałki banana. Oczywiście banana, mam na myśli skórkę banana. I powrzucam tutaj jeszcze na tą ziemię i na kompost. I niech sobie roślinka pobiera. Żeby przykryć te obierki banana, dosypię troszeczkę ziemi. Żeby je przykryć. I uzupełniam kompostem organicznym. Ponieważ posiadam 4 takie sadzonki, postanowiłam, że do jednej takiej donicy pójdą 2. Zatem 2 takie donice zostaną zrobione identycznie z 2 sadzonkami w środku. Wyciągam jedną z sadzonek i wsadzę ją mniej więcej tutaj, żeby sobie zostawić miejsce na kolejną sadzonkę.
Zrobię takie wgłębienie, żeby poszły mi fajnie prosto te korzenie i wsadzę drugą sadzonkę. Tak wyglądają moje dwie sadzonki już w donicy. Troszeczkę przycisnęłam, jak wkładałam te sadzonki, już tutaj przysypywałam ziemią. Troszeczkę palcami przycisnęłam je, żeby fajnie się ugruntowały i prosto ułożyły. I z drugą donicą, z tymi dwoma sadzonkami, które pozostały, zrobię dokładnie to samo. Sadzonki wyglądają na zdrowe, więc są wielkie nadzieje, że fajnie urosną. Sadzonki już w donicach. Teraz dodam tylko troszeczkę wody, żeby pomogło troszeczkę korzeniom. Na sam początek już. I tak się prezentują. Mam nadzieję, że będą zdrowo rosły. Donice bardzo mi się podobają. Ciekawa jestem Waszych opinii. Jeżeli miałabym wybór i byłyby w sklepie, z ręką na sercu muszę powiedzieć, wzięłabym większe, żeby później znowu nie przesadzać, bo może się okazać, że z tych donic będę musiała później przesadzić, jeśli bardzo dobrze będzie roślina rosła. Jeżeli miałabym wybór, wzięłabym większe, natomiast nie było nic fajnego, dlatego wzięłam o tej średnicy i taki wzór, żeby pasował mi do mieszkania. Rośnijcie zdrowo. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Podzielcie się swoimi opiniami. Jak sadzicie rośliny w ogóle domowe, w takich donicach? Co stosujecie? Macie jakieś fajne triki, żeby te roślinki super rosły? Chętnie posłucham. Tymczasem do miłego. Buziaczki.